Gdyby samochody były ludźmi, wyobraźmy to sobie, no to taka Skoda Fabia przykładowo powiedziałaby, że mną jest łatwiej zaparkować. Subaru Impreza by powiedziała, że mną możesz jechać 160 po lesie. Aż tu nagle by to usłyszał Volkswagen Passat, wyskakując z krzaków: rodzina może nie wysiadać z samochodu przez 2000 km jadąc na wakacje do Chorwacji. Jadąc w 5 osób palę 3 litry, ciągnąc za sobą na przyczepie jacht pełnomorski. Tymczasem najnowszy Mercedes klasy S by się po prostu uprzejmie uśmiechnął, uścisnął dłoń, bo to taki typ samochodu oficjalnie, i odparł: to świetnie, chłopcy i dziewczęta. Bo taka S-a w zasadzie nie musi nic udowadniać, nie musi się licytować, chyba że przez taki oto mur przebije się nagle i wyskoczy najnowsze BMW 7 wyglądające jak czołg, ale spokojnie. S-klasa ma naprawdę wiele do zaoferowania. Ekstremalnie luksusowa limuzyna z V8 pod maską, ponad 500 koni mechanicznych. Cichutka, ale też szybka, bardzo dopchana, nawet pokonująca zakręty troszeczkę jak motocykl. Wóz ten został mi udostępniony przez autoryzowanego dealera Mercedes-Benz Mojsiuk. Link macie w opisie filmu i w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się tej czarnej larwie z bliska, troszeczkę Wam o niej poopowiadam, bo jest o czym, oraz później skoczymy na szybką wycieczkę za granicę. Na wycieczki ten samochód jest super. Przed Wami świeżutki Mercedes S 580, wersja przedłużana. Także mamy tutaj oznaczenie nie W, a V223. Klasa S to klasa S. Powiem tak, ten samochód mam udostępniony na kilka dni, testuję go sobie i stwierdzam, że naprawdę można się z nim zaprzyjaźnić, zakolegować. No, takie miłe określenia, a wóz wygląda tak, jakby komuś miał dać w czapkę. No jest to taka dość wulgarna konfiguracja, ale w zasadzie to klasyczna raczej, jak na S-klasę. Czarna z zewnątrz, czarna wewnątrz. Nie jest to jeszcze wersja AMG, ale pakiecik AMG jak najbardziej tutaj znajdziemy. Design tego samochodu zdecydowanie nawiązuje do reszty aut z gamy Mercedesa. Ktoś by tutaj mógł powiedzieć, że przecież te wszystkie tyły w tych Mercedesach na przykład wyglądają tak samo. I oczywiście, że kiedyś to były czasy, a teraz nie ma czasów, inni robią lepiej. Kurczę. A W124, 190 czy tam jakaś, nie wiem, 140 to przecież ciągle też tak samo wyglądały. Audice, BM-y przecież też nawiązują do siebie. O to tutaj chodzi, że gdy ktoś patrzy na ten samochód, no to po prostu będzie wiedział, że to jest Mercedes. Faktycznie, pewne cechy stylistyczne są tutaj wspólne z, no nie wiem, na przykład tylne światła bardzo mi się kojarzą z CLS-em czy też z S-ką Coupé. Ale kurczę, rozmiar auta 5,3 metra długości i ten wóz nie dość, że jest długi, szeroki, to też dość wysoki, więc może na filmie tego tak nie widać, że jest to olbrzym. 2326 kg. Oprócz wymiarów auto jest też napasione i też to ma wpływ na masę tego samochodu przecież. Chyba taką wiśnią na torcie nowej S-klasy jest tutaj zawieszenie. Oczywiście wielowahaczowe, 4 wahacze na koło. Wszystkie elementy zawieszenia oprócz łożysk są podobno tutaj wykonane z kłutego aluminium. No ale patrzcie, samochód też trochę waży, no to musi to być wszystko wytrzymałe. Koła 20-calowe, rozmiar opon 255×40. Proszę, czarne, w połysku, rancik jest polerowany. Z tyłu również taki sam rozmiar. Jeśli chodzi o zawias z tyłu, został on całkowicie przeprojektowany, by można było tutaj zaadoptować tylną skrętną oś. Akurat ten egzemplarz nie ma tylnej skrętnej osi. Standardowo oczywiście taka S-ka, już od generacji W220 ma pneumatyczne zawieszenie. Tutaj w standardzie jest Airmatic z regulacją tłumienia ADS+, jednak w tym egzemplarzu jest coś więcej. Active Body Control. Zawieszenie to, uwaga, jest oparte na 48V instalacji. Ogólnie taka S580 jest miękką hybrydą i to zawieszenie ma sprawiać, że samochód ma być ekstremalnie komfortowy oraz zwinny, jak na oczywiście swój gabaryt. Jest to zawieszenie, które jest w stanie nas nawet uszykować do wypadku, gdy samochód wyczuje jakieś zagrożenie. Gdy pędzimy taką S-klasą i skręcamy, to wiecie, normalnie jak jedziemy autem i skręcamy w tą stronę, no to auto będzie nam się przechylało w ten sposób, w przeciwną stronę do skrętu. Tutaj jest jak w motocyklu, bądź też myślę, że lepszym porównaniem będzie taki
jak jacht motorowy. Skręcając w lewo może nam się nawet podnieść prawa strona i po prostu auto będzie przechylone w ten sposób. Skręcając w prawo będzie na odwrót. Ogólnie limuzyny z segmentu F to takie drogowe jachty i jest to jak najbardziej spójne. Jest to dość dziwne takie wrażenie na początku, ale bardzo fajne. Nadaje dużo pewności. No wiecie, ktoś by mógł powiedzieć, o po co to, komu w ogóle, po co to komu 500 koni mechanicznych? S-klasa, to jest S-klasa właśnie. Ja bym się wręcz zdziwił, gdyby S-klasa nie miała takich nowoczesnych feature'ów i bajerów. O to tutaj przecież chodzi. SK, no to jest po prostu taki top, co jest nam w stanie zaoferować Mercedes. W ogóle tak na marginesie, to pamiętajmy, że jest to przedłużana S580, ale jeszcze nie SK Maybach. No Maybach to jest absolutny top topów, jeśli chodzi o limuzyny od Mercedesa. Bagażnik całkiem spory, ma takie dość regularne kształty. Troszeczkę jest wąski, ale jak widzę, no tutaj mamy kawał głośniora pewnie pod tym. Audio Burmester 4D gra tutaj fenomenalnie. Później Wam o tym opowiem. Bagażnik jak bagażnik, nie będziemy tutaj nie wiadomo co. Mamy tutaj trochę też chromów. Jeśli chodzi o końcówki, no to proszę. Końcówki same w sobie są elementem zderzaka, ale z dwóch stron tutaj nam się wydostają spaliny. Tutaj taki lekki jakby dyfuzorek, no pakiet AMG. Chromy w tym samochodzie są. Wprawdzie mamy tutaj jakiś pakiet czerni, bo na przykład tutaj są czarne listwy, ale klamki chromowane. Tutaj ta listwa u góry też chromowana, emblematy chromowane. Na dole również jest chrom, ale taki ciemny, taka miedziany bardziej. Taka sama sytuacja jest z boku, na dole też chrom, ale ciemny. Jaka duma, jakie to w ogóle jest grube. No i tutaj ciemne chromy na dole, wloty. Tutaj jest prawdziwy. Tutaj jest fake. Kamera, różne radary kamer. Jest tutaj naprawdę od cholery. Nawet tutaj, jeśli chodzi o tą szybę, 3 kamery. Kamery w lusterkach, z tyłu, z przodu, wszędzie, wszystko. Oczywiście znajdzie się zawsze jakiś specjalista, że wolałby tutaj korbę mieć w przedniej szybie albo na grillu, bo to jest większa pewność czegoś tam. O, zamiast kamery wolałby korbę z przodu mieć do odpalania silnika, bo większa kontrola nad odpalaniem i tym, co się tam zadzieje pod maską. No, jeśli chodzi o reflektory, Digital Light to się nazywa i właściwie są to po prostu projektory takie, które świetnie nam wycinają, ale nie tylko. Potrafią cuda, są w stanie nam wyświetlić na drodze przykładowo ostrzeżenia jakieś. Tak, jedziemy sobie i nagle na drodze nam mrugnie ostrzeżenie. Też to jest taki topowy reflektor mercedesowski. Klameczka akurat wysunięta, ale normalnie na przykład proszę, zamkniemy, no to się tutaj nam chowa. Aerodynamika, chcemy auto otworzyć, no to sobie po prostu tak możemy smyrnąć fajnie. Podświetlenie, emblemat Mercedes-Benz, też jest pod palcem, to nie jest jakieś takie płaskie, tylko normalnie, wiecie, delikatnie, proszę, dociąganie. Oczywiście dźwięk otwierania i zamykania drzwi. Wszystko jest tutaj git. O, te szyby tutaj też takie niebieskie, jakieś powłoki na nich są. W ogóle przednia szyba i boczne mają jakąś taką folię, takie mega delikatne ściemnienie, ale jest to homologowane, jest to fabryczne. Jest to jakaś powłoka, nie wiem, czy to antyrefleksyjna, czy może jakaś taka, nie, jakaś magia chyba. Świetlacz head-up jak wiadro wielki. Wchodzimy do środka, bo to jeszcze w środku będą cuda. Tak szybciuteńko postaram się Wam ten środek pokazać. Proszę, boczek drzwiowy, oczywiście roletki. Są to najlepsze skóry, jakie są oferowane w S-klasie. Są bardzo miłe w dotyku, wyraźne przeszycia. Cały boczek oczywiście jest miękki. No, to S-unia to nawet tutaj w środku jest miękko. Od wewnątrz jakiś materiał nawet czuję. Drewno też jest prawdziwe. Jest ono połączone z takimi aluminiowymi jakby kreskami, takimi panelami. Nappa. Najlepsza skóra. Jaka tutaj może być opcjonalna? Trzeba za nią dopłacić 70 000 złotych. Drewno prezentuje się też naprawdę ślicznie, szczególnie na desce rozdzielczej. O, proszę, widok z tej perspektywy. Prawienko 19 000 złotych. Głośników jest tutaj pełno. Proszę, tutaj. Wszystko to oczywiście ślicznie wygląda. Jest takie bardzo dopracowane. Miejsce z tyłu.
Tutaj u góry też są głośniki, proszę. Wiecie co, ja tylko odpalę samochód, by fotel wyregulował się pode mnie. Tutaj jest komfortowy dostęp po prostu. Jest tak inaczej wyregulowany, jak się wyjdzie. O, teraz się tutaj przysuwam, pochylam. Normalnie głośnik się obraca, wyjeżdża grubo. I teraz wejdziemy do tyłu, ale na razie za kierowcę zobaczymy, jak tutaj zmieszczę się sam za sobą, mając 198 cm wzrostu, bo takie główne miejsce VIP jest po drugiej stronie z tyłu. O, zamykamy. Ekran już jest odpalony, ale ściszymy sobie. O, miejsca jest tutaj naprawdę dużo. Nawet fotel, proszę. Mogę sobie jeszcze tutaj bardziej rozłożyć, poprawić tą poduszeczkę. Oczywiście zagłówki też są regulowane elektrycznie i to w dwóch płaszczyznach. Matko święta, jest to top. Proszę, widok z perspektywy pasażera z tyłu. Podejrzewam, że też sporo osób może się tutaj doczepić do oświetlenia LEDowego, ale zwróćcie uwagę, że też nie są to takie normalne listewki LEDowe, tylko to jest jakby takie mleczne szkło, które jest podświetlone. O, tak to z bliska wygląda, jest dość grube. Teraz jest nawet ustawione tak, żeby po prostu zmieniały się tak powolutku kolory, ten cały ambient i to tak idzie sobie dookoła po prostu, taka jakby fala przez cały samochód, fala oświetleniowa. O, tutaj tak, cyk, ślicznie. Powiem tak, na przykład Rolls to jest luksus i komfort w takim jakby bardziej klasycznym stylu, a S-klasa już nawet taka normalna w cudzysłowie, że tak powiem, nawet nie musi być to Maybach, jest to po prostu luksus, elegancja, ale też taki ekstremalny high-tech. Z tyłu pasażerowie mają dostęp do multimediów, czy to nawet będzie, no nie wiem, jakieś tam komputer pokładowy, klimatyzacja, masaże, masaż łydek. Passat może zrobi więcej kilometrów na jednym tankowaniu, ale na przykład masażu łydek myślę, że nie ma. Tak samo nie ma tutaj drewna tego prawdziwego na fotelach z tyłu. Tutaj jeszcze powinien być tablet, ale kurczę, akurat zapomniałem, został w salonie i z niego też można tutaj wszystko obsługiwać. Proszę bardzo, tutaj miejsce na telefonik i tutaj jeszcze no, ładowarka indukcyjna, oczywiście jakieś porty USB, klimatyzacja czterostrefowa, rzecz jasna. W każdym miejscu tutaj jest ładnie auto wykonane, tutaj też jest skórka, tutaj proszę, o. Warto też dodać, że jest to samochód 5-osobowy. Często możemy się spotkać na przykład z tak luksusowymi bombowcami. Jeszcze Wam nie pokazałem tego fotela obok. Tak luksusowe samochody często są po prostu 4-osobowe. Przejdziemy sobie na miejsce obok. To jest naprawdę też po całości. Więc co by Wam to przedstawić? Wszystko to podreguluję. Zobaczcie w ogóle po tym emblemacie, o co tutaj chodzi już. Możecie się spodziewać. No, pakiecik AMG, no tutaj też na dywanikach AMG. Patrzcie, tutaj mamy nawet oznaczenie, że jest jakaś poduszka powietrzna. Nie wiem, czy to boczna, jakaś dolna. Oczywiście tutaj kurtyny, kolanówki. Nawet tutaj w fotelach. Dajmy na to jeszcze sobie... pochylmy. 1000 km do Chorwacji można jechać bez wysiadania. Nie wiem jeszcze jak by było z toaletą to rozwiązane, bo akurat tutaj takiej funkcji nie ma. Ale myślę, że entuzjaści takich podróży mogą tutaj mnie no nie wiem, mi coś doradzić w komentarzu inżynierom Mercedesa na przykład, że nie wolno wychodzić przez 1000 km przecież z auta, jak się jedzie na wakacje, szybciej. Gdy jeszcze tutaj trzymam do przodu, to wszystko, nawet tutaj zagłówek aż się złożył, żebym się zmieścił. Dobra, teraz zamykamy. No myślę, że pokoju nikt dziś nie musi zamiatać, bo Esa pozamiatała wszystko. Naprawdę przekot. Odpaliłbym sobie tutaj jakiś film i mógłbym tak lecieć. Bardzo lubię prowadzić samochody, ale w tym przypadku raz mógłbym się tak przejechać nawet. Oprócz otwierania i zamykania szyb mamy tutaj też sterowanie roletami. Rolety są oczywiście z tyłu, z boku, u góry. Boże, jakie dwa okna panoramiczne. Tutaj jeszcze co? Tutaj podświetlamy. Aha, tutaj jeszcze są takie światełka. Dobra, przenieśmy się jeszcze na miejsce kierowcy. O, wysiadam, no to od razu to się automatycznie chowa.
A przesuniemy sobie fotel też do tyłu. Ojejku, to jeszcze odpaliłem to, żeby jechało. Ten ekran, widzę, to jest jeszcze elektrycznie sterowany. Matko święta, jest to mega ciekawe doświadczenie. Jak na co dzień sobie jeżdżę Teslą Model 3, która jest ekstremalnie minimalistyczna w środku. Jest przyjemna w eksploatacji, ale tutaj to wnętrze, no rozpierdol. Ale taka pozytywna oczywiście. Boże, jeszcze próba autostradowa, ten odcinek będzie strasznie długi, ale S-klasa. Kierownica typowa mercedesowska z takim podcięciem, 6 ramionami, proszę bardzo, to jest przestrzeń. Oczywiście cała w skórze, tutaj centralna część również. Gładziki, wszędzie jest to takie jakby wielkie przyciski są, ale w każdym miejscu, gdzie wciśniemy, no to inaczej reagują. Sobie regulujemy to, co się dzieje na tym ekranie, tutaj na tym. System M-Books najnowszej generacji. Nie ma tutaj hyperscreena, tylko jest coś bardziej na wzór tego, jak jest w C-klasie. Ostatnio była nowa E-klasa na kanale, no to ona miała super screen. Czekajcie, jakbym go pokazać. O, ekskluzywny. Tego nie będzie widać, ale ekran oczywiście jest płaski. Jakość jest naprawdę świetna. I na żywo jest to wszystko w 3D. Tego nie widać na nagraniu, ale te tarcze są jakby wysunięte z przodu. To całe tło, przypominające jakby taką pustynię, jest w tle. Ten napis jest w tle, to jest z przodu. Najciekawiej jest tutaj, jak uruchomimy sobie to wszystko w tle. Nawigację. Normalnie tutaj jest nawigacja w 3D, jak się patrzy. Tutaj miejscowość Ostoja. No to wydaje się, jakby ona była po prostu tak daleko, zagłębiona w tym ekranie. No ale dobra, deska rozdzielcza, oczywiście cała w skórze. Tutaj jest rozbudowany head-up. Wskazuje nam w 3D na drodze, gdzie mamy jechać. Oczywiście tutaj też się włącza wtedy nam kamera, jak mamy skręcić, i też mamy to samo pokazane. No, tego systemu już Wam tak nie będę pokazywał. Było już parę najnowszych Mercedesów na kanale. Jest on bardzo rozbudowany, bardzo precyzyjnie. Tutaj możemy sobie wszystko pod siebie skonfigurować. Jeśli chodzi o komfort, no to naprawdę tutaj ojejku, no wszystko. Nawet gdy wejdziemy tutaj sobie w radio, proszę, ustawienia, widzicie? To już to jeżdżę parę dni. Możemy sobie 4D sound. Możemy ustawić tak, by nawet fotele nam tutaj w rytm muzyki wibrowały. Nie wiem, czy są tutaj chyba w środku głośniki w nich. Nie mam pojęcia, ile tutaj jest głośników, ale jak tak odpalimy sobie jakąś muzykę na maksa, no to naprawdę możemy się poczuć tak, jakbyśmy stali, nie wiem, obok na baletach, jak pod jakimś potężnym głośnikiem, aż podłoga nawet tutaj się tak dudni. Jest to póki co najlepszy system audio, z jakim miałem do czynienia. Co tutaj jeszcze? No mamy też rejestrator jazdy, pojazd, zawieszenie oczywiście możemy podnosić i tak dalej, obniżać. Ono samo się też obniża i podnosi w zależności od prędkości. Kolory ambiente oczywiście różne rodzaje, jednolity kolor albo takie właśnie zmieniające się. Schowek, no, też na zapach, można sobie włożyć jakąś taką ampułeczkę. Tutaj też oczywiście jest miękko, wszystko jest w skórze. Wszystko jest w skórze. Ładowarka indukcyjna, uchwyty na kubki, USB-C, podłokietnik. Kolejna ładowarka indukcyjna. Gasimy, zajrzymy jeszcze pod maskę. Znowu będą komentarze, że tu opłacony jesteś ty, chamie jeden. Ej, to jest Mercedes klasy S. Nie jest to tani samochód i też ciężko się tutaj w zasadzie do czegoś doczepić naprawdę. Oczywiście wygląd takiego Mercedesa nie każdemu musi podpasować, czy też oświetlenie ambiente, które zresztą można sobie wyłączyć albo troszkę ściemnić, ale gdybym tak się miał doczepić, no to powiedzmy ustawień jest tutaj naprawdę tak dużo, no gdzieś się otwiera. No 2 razy tutaj musiałem pociągnąć za cięgno w środku. Można się tutaj doczepić do tego, że to wszystko jest tak napasione, tak jest ten samochód napchany, że trzeba po prostu nad tym troszkę usiąść, żeby to wszystko pod siebie skonfigurować. Po prostu, no nie wiem, ciężko jest też znaleźć samochód ekstremalnie dobrze wyposażony, który byłby bardzo łatwy w obsłudze. W zasadzie większością rzeczy w tej S-ie możemy sobie sterować za pośrednictwem wybierania głosowego, ale też dużo rzeczy, gdy po prostu skonfigurujemy sobie, raz zapamiętamy, no to już nie trzeba będzie ruszać. Silnik. 4-litrowa podwójnie uturbiona V8, która generuje 503 konie mechaniczne, ale jako że to jest miękka hybryda, mamy tutaj też coś takiego jak
EQ Boost. Dodaje on nam 23 konie mechaniczne, dodaje on nam też trochę newtonometrów i łączna moc tego silnika, właściwie tego układu, to 526 koni mechanicznych oraz 700 newtonometrów. Mamy tutaj dwie turbiny, ale też ten EQ Boost jeszcze nam minimalizuje turbodziurę oraz też sprawia, że auto jest bardzo ekonomiczne, jak na ten gabaryt. 2300 kg ponad, 5,3 metra długości, napęd 4MATIC Plus, 9-stopniowa skrzynia biegów automatyczna. Wiecie co? Ja byłem nawet poza miastem sprawdzić, ile ten samochód zużywa paliwa i jadąc tak 97 litrów, 120, bez żadnego zwalniania i tak dalej. Tempomat 7,9 litra przy 120 km na godzinę, 140 gdzieś 9,5. W mieście dajmy na to 14 gdzieś litrów, no jeśli takie krótkie dystanse i z zimnego startujemy, no to nawet pod 20, no ale tak to jest z V8, to jest dymówka i średnie zużycie paliwa w tym samochodzie wynosiło jakoś 12,5 litra, długodystansowe także, naprawdę imponujące. Mamy tu oczywiście jeszcze diesle pod maską, 6-cylindrowe, mamy też 6-cylindrową benzynę, mamy hybrydkę typu plug-in, ale ESA z V8 pod maską, nawet miękka hybryda. Myślę, że to najbardziej tutaj fajnie jest to tak wszystko spasowane, ten silnik, ta buda i to wszystko. Przyspieszenie według deklaracji producenta powinno tutaj wynosić 4,4 sekundy do pierwszej setki, a prędkość maksymalna to 250 km na godzinę, bo kagańczyk. Jeszcze wrócę się do zużycia paliwa. Producent tutaj mówi średnio o 10 litrach i myślę, że nawet jest to wykonalne, jeżdżąc w cyklu mieszanym i po prostu nie szalejąc tym samochodem. No bo wiecie, jako że miękka hybryda, no to gdy odpuszczamy gaz na trasie, no to auto nam gaśnie w czasie jazdy, gaśnie nam silnik. Dodatkowo 9-stopniowa skrzynia biegów, sprawdzimy sobie prędkości obrotowe, ale zaufajcie, się włącza i wyłącza silnik, w ogóle tego nie czuć. W zasadzie jak się jedzie tak płynnie i spokojnie, jedzie się taką esą jak autem elektrycznym nawet. Ten samochód nie ma tutaj wariować, po prostu ryczeć nie wiadomo jak. Ma być właśnie taki przyjemny, cichutki. I mimo, iż akurat w tej konfiguracji wygląda troszeczkę jak Ham, ma być milusiński. Przenieśmy się na parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. I co? Tak z perspektywy kierowcy, ten kokpit, kurczę, jest luksusowo, ale jednocześnie bardzo ekskluzywnie i bardzo nowocześnie. Myślę, że możemy palić maszynę i przy tym soundcheck. W zasadzie w środku to praktycznie nic tutaj nie słychać. Teraz jak auto jest odpalone, zero wibracji, zero dźwięku. Właściwie to słychać tutaj tylko szum dmuchawy, który i tak jest cichy, ale jak otworzymy, no z tyłu to w ogóle nic, tylko z przodu słyszymy, że mamy jakiś silnik, ale dajmy sobie na to na Sport Plus na przykład. Jeszcze w środku na Sport Plus. S-kulturka. Dobra, będziemy sobie jechali w trybie Comfort. No i zobaczymy, jak tutaj to magiczne zawieszenie będzie sobie radziło. Tutaj jeszcze jest taki tryb CV, czyli Curve, zakręt. Średnie zużycie paliwa z centrum Szczecina na Kołbaskowo 10 litrów, jak tak jechałem ze wszystkimi. Naprawdę nie tak dużo ten samochód pali, ale spalanie tutaj musimy sobie skasować. Damy sobie tryb Sport Plus. No i co? No coś pięknego. Coś bardzo, bardzo dziwnego nawet, że tak to ujmę. Więc co? Jest tutaj tak cichutko, że aż tak tego przyspieszenia nie czuć. Właśnie tak ma tutaj w zasadzie być. No 4,4 sekundy do setki, deklaracja producenta przecież. No dobra, rękaw, kołbasa. Także ściągam kamerę. No zobaczymy, taka ESA w longu, świeżynka. Zużycie paliwa jak na razie 25,8. Nie wzbudzamy tutaj jakiegoś tam przypału. Proszę, tu pan w 211 bardziej wzbudził jakieś podejrzenia. Kurczę, jak mogę powiedzieć, nie wzbudzamy przypału. Nie wzbudzamy,
podejrzeń. Albo nie jesteśmy przypałowi, to i to lub to. No to już się jąkam. Nie no, dobrze jest, proszę Państwa. No i dobra, tutaj ciachniemy sobie chyba pierwsze 100-200. Niemiecka strona, odcinek bez ograniczeń prędkości. No, podwójnie doładowane V8. 10,55, jednak tutaj było troszkę z góry, 1,9%. No i dobra. Ja pierniczę. I kagańczyk 250 według GPS-u, chociaż w ogóle tego nie czuć nic. To jedziemy w trybie Sport Plus teraz. A co się stanie, jak na przykład sobie wrzucimy w tryb Comfort? Albo na przykład, nie wiem, w ten magiczny tryb właśnie Curve. Także silnik jest na Comfort, zawieszenie na Curve, na zakręty. Wszystko, i poza tym wszystko jest na komfortowo zrobione. Niesamowicie ciekawe uczucie. Robimy tak, no zupełnie przeciwnie auto reaguje, niż byśmy mieli się tego spodziewać, ale jest to jakieś takie pozytywne w odbiorze. Dziwne, ale pozytywne. No i widzicie, no to takie tutaj szyby oczywiście są klejone, także musiałem wyprowadzić antenę zewnętrzną do Raceboxa. Naprawdę musimy się tutaj strasznie opamiętać z prędkościami, z prędkością, jaką lecimy. Prędkości, jakie osiągamy, po prostu tutaj są, no nie, czy to będzie 180 czy 240 km na godzinę. Non-stop jest tryb luźnego Ryszarda. Takie 200-220, no prędkość do opowiadania. Jest tu grubo. Jakie tutaj zużycie paliwa? 26 litrów. Ale spokojnie, bo deptaliśmy sobie tutaj do oporu. Proszę, takie 200. No i teraz na 201 tempomat i co? 200 km na godzinę. Weźcie do jakiegoś innego auta, nie wiem, do BMW trójki przykładowo, do jakiegoś takiego normalniejszego samochodu. No to już czuć, że jedziemy te 200. Tutaj po prostu nie, tutaj można non-stop szeptem. No, 190. Ja pierniczę. Niesamowite. Dobra, ja zwolnię, jeszcze raz zmierzymy sobie tutaj 100-200, jak będzie troszeczkę równiej. Dobra, tu myślę, że będziemy startować. W ogóle 9-stopniowa skrzynia, a na 8 jedziemy 9, to chyba nawet nie da się wbić przy takich 100 km na godzinę. I co? Tryb Sport Plus i dzida. Nie no, piękna sprawa. No i minus 0,3%, 11,1. To jest taka 580. O! 10, 32, 200, 250. Teraz nam capnęło 250 według GPS-u. 10,32. I nawet chyba pod koniec, ostatnie 2 km na godzinę, już auto zaczynało odpuszczać. Po prostu kaganiec zaczynał się wtryniać tutaj w paradę. To co? Coś pięknego. Jak można S-Class nie lubić przecież? Ja rozumiem, że niektórzy wolą sportowe samochody czy coś takiego, ale to są zupełnie inne doznania. Tutaj ktoś mi powiedział, że jest nudno, że nie ma doznań. Właśnie są. Niech sobie uświadomimy, jak my tutaj jedziemy sobie na trasie szybko. Jak tutaj po prostu jest tak luksusowo. No nie ma innego słowa, żeby to po prostu opisać. Luksusowo. Dobra, dajmy na to takie, nie wiem, 180 km na godzinę licznikowe. To mamy 2172 obroty. No, tutaj pan w ogóle nie patrzy w lusterka. Bardzo. A, pozdrawiamy, no już nie bądźmy tacy, ale nieładnie zrobił, bardzo nieładnie. Ok, troszkę się od niego odsunąłem. 140 km na godzinę. No to takie 1640.
1640. Nie wiem, stówkę to chyba nawet stówki nie pojedziemy na 9 biegu. Już ledwo tutaj 9 dobijam przy 120 i to jest 1400, 1402 obroty, 1401 obrotu. Zjeżdżamy na drugim zjeździe za przejściem granicznym w Kołbaskowie na Szmuln. Zużycie paliwa 28 litra. Coś ciekawy ten samochód jest z tym zawieszeniem. Nie wiem, czy to widać, ale to jest po prostu coś... Aż się człowiek tutaj może zapowietrzyć. Sport Plus wrzucamy. Co, soundcheck sobie zrobimy. Nie wiem, czy to coś, szczerze mówiąc, będzie na zewnątrz słychać. Ten samochód nie ma być głośny, właśnie ma być cichy. Ten samochód ma nas tutaj, silnik ma nas tutaj przemieszczać godnie, a nie ryczeć. Nie jest to wersja AMG. I co? Dzida. Pięknie nas tutaj wbija w fotel, ale to nie jest styl jakiś taki wulgarny, brutalny, jak na przykład, na przykład moje A45S AMG 3,9 do setki, także pół sekundy szybciej według deklaracji producenta. Już tak porównujmy według deklaracji, ale po prostu A45S jest takie, jakby tutaj po prostu je wyjęto ze schowka z takiej S-klasy. Jest sztywno, jest głośno, jest szumiąco. Tu jest po prostu, patrzcie, no to jest inna stylóweczka, I okej, mam nadzieję, że ten odcinek, jak i ten samochód wam się niesamowicie podobały. Kawał luksusowego bombowca. Jeszcze raz zobaczcie, jak to przecież wszystko tutaj się prezentuje. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się. Lecę jeszcze troszeczkę się przejechać, troszeczkę sobie odpocząć. Poduszeczkę sobie poprawię.